W dzisiejszym raporcie przedstawię tajny dokument żądań Rosji podczas ataku na Ukrainę w 2022 roku. Rosyjski traktat o neutralności Ukrainy wyciekł. Ujawnia wizję kapitulacji Kijowa, której Kreml domagał się podczas białoruskich rozmów w marcu 2022 roku. Dokument opisuje drastyczną redukcję armii, rezygnację z broni rakietowej, uznanie okupowanych terytoriów i pełne zniesienie sankcji. Choć warunki te zostały natychmiast odrzucone, wiele z nich, żądanie neutralności, rezygnacja z organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i zachowanie zajętych ziem, powraca dziś w kolejnych rundach rokowań prowadzonych w Turcji. Poniższy reportaż pokazuje, skąd wzięły się rosyjskie postulaty, co dokładnie zawiera tajny traktat, jak zmieniły się rosyjskie żądania do połowy 2025 roku i dlaczego Kijów uważa je za receptę bezwarunkowej kapitulacji. Źródło przecieku i jego wiarygodność. Rosyjski zespół dziennikarski Sistema, powiązany z portalem Radio Wolna Europa, Radio Wolność i serwisem Meduza, zdobył elektroniczną kopię dokumentu zatytułowanego Traktat o neutralności Ukrainy, podpisaną przez urzędników administracji prezydenta Rosji. Jej autentyczność potwierdziły dwa niezależne źródła Kremla dla Reutersa. Treść traktatu została porównana z notatkami ukraińskich negocjatorów z 3 do 7 marca 2022 roku. Szczegóły: redukcja armii do 50 000 żołnierzy, zakaz rakiet o zasięgu powyżej 250 km pokrywają się z relacją szefa delegacji Dawyda Arahami w wywiadzie dla The Washington Post w marcu 2023 roku. Co zawierał tajny traktat? Armia ograniczona do 50 000 żołnierzy, 300 czołgów, zakaz posiadania rakiet o zasięgu powyżej 250 km. Stały zakaz wstępowania do Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i jakichkolwiek sojuszy wojskowych, żądania terytorialne. Ukraina na zawsze. Rezygnuje z Krymu oraz całych obwodów Donieckiego i Ługańskiego. Armia rosyjska pozostaje w strefie okupowanej do czasu wypełnienia traktatu bez określenia terminu. Blok żądań. Polityka wewnętrzna. Język rosyjski jako drugi język państwowy. Majątek rosyjskiej cerkwi prawosławnej zabezpieczony konstytucyjnie. Całkowita legalizacja. Symboli Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Blok żądań, odpowiedzialność i sankcje. Ukraina finansuje odbudowę Donbasu. Kijów wycofuje wszystkie pozwy sądowe i zgadza się na zniesienie sankcji Zachodu wobec Rosji. W zamian Kreml oferował wyłącznie zawieszenie broni oraz obietnicę niepowiększania kontrolowanych terytoriów, o wycofaniu wojsk nie było mowy. Dlaczego warunki były niewykonalne? Po pierwsze, sprzeczność z konstytucją, zrzeczenie się części terytorium wymagałoby 300 głosów w Radzie Najwyższej, których nie było i nie ma. Po drugie, brak gwarancji bezpieczeństwa. Traktat nie przewidywał wiążących gwarancji międzynarodowych, tylko rosyjskie obowiązki kontroli. Po trzecie, redukcja armii oznaczałaby, że Ukraina dysponowałaby mniejszą siłą niż Białoruś, co przy otwartej granicy czyniłoby państwo bezbronnym. Po czwarte, koszty. Bank Światowy szacował już w 2022 roku odbudowę zniszczeń na 349 miliardów dolarów amerykańskich. Przerzucenie tej kwoty wyłącznie na Ukrainę było politycznie niemożliwe. Jak wyglądają rosyjskie warunki w 2025 roku? Moskwa nadal żąda neutralności i rezygnacji z Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, uznania nowych granic, częściowego zniesienia sankcji oraz odblokowania zamrożonych aktywów. Dmitrij Pieskow podkreślił, że żadne szybkie decyzje nie zapadną, ale propozycje Rosji leżą na stole bez konkretów o wycofaniu wojsk. Podczas rozmów w Stambule Rosja ponownie mówiła o utrwaleniu nowego status quo terytorialnego. Różnica. Kreml oficjalnie nie powtarza już limitu 50 000 żołnierzy, ale wciąż domaga się neutralności, zakazu zachodnich baz, uznania aneksji i złagodzenia sankcji. Trzon żądań z traktatu 2022 roku pozostał. Stanowisko Ukrainy. Kijów deklaruje gotowość do ustawowej neutralności, ale tylko przy twardych gwarancjach Stanów Zjednoczonych, Polski, Turcji i Niemiec oraz po pełnym wycofaniu wojsk rosyjskich. Prezydent Wołodymyr Zełenski powtarza, że warunkiem pokoju jest przywrócenie granic z 1991 roku oraz mechanizm reparacji.
Ukraina upiera się przy utrzymaniu zdolności rakietowych co najmniej 300 km i otwartym eksporcie broni Zachodu. Jakie więc są perspektywy pokoju? Traktat Sistema pokazuje, że Rosja zakładała trwałą kontrolę nad dużą częścią Ukrainy, od tej ambicji nie odstąpiła. Kijów wskazuje na zbrodnie wojenne i zniszczenia. Kapitulacyjne warunki są politycznie nieakceptowalne. Zachód łączy ewentualne zniesienie restrykcji z pełnym wycofaniem wojsk oraz mechanizmem odszkodowań. Kilka słów o możliwych punktach zbieżnych. Formalna neutralność pod auspicjami. Grupy 7 w zamian za twarde gwarancje militarne. Następnie określenie linii rozgraniczenia z etapowym opuszczaniem terytoriów przez Rosję pod nadzorem Organizacji Narodów Zjednoczonych. Oraz pakiet odbudowy finansowany z zamrożonych rosyjskich aktywów. Rekompensata zamiast ich odblokowania. Wnioski. Dokument Sistema ukazuje wczesną, maksymalistyczną listę żądań Rosji, faktycznie równoznaczną z poddaństwem Ukrainy. Mimo upływu 3 lat kluczowe punkty neutralność, rezygnacja z Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, uznanie aneksji, zniesienie sankcji pozostają podstawą rosyjskich propozycji. Z punktu widzenia prawa międzynarodowego i ukraińskiej konstytucji warunki te nadal są nie do przyjęcia. Dlatego rozmowy w Stambule utknęły. Jeśli Moskwa nie zrezygnuje z żądania trwałego okupowania terytorium Ukrainy, scenariusz zamrożonego konfliktu wydaje się bardziej prawdopodobny niż realny traktat pokojowy. Raport opracowałem na podstawie przecieku Sistema, depesz Reutersa, analiz Cambridge Peace Initiative i innych otwartych źródeł. Zapraszam do dyskusji w komentarzach oraz subskrypcji.